Nigdy nie wyrzekła się swoich poglądów i nigdy nie wykazała skruchy. W amerykańskim areszcie pozostawała bardzo krótko. Już w listopadzie 1947 roku została zwolniona, a kilka miesięcy później powróciła do praktyki psychologicznej, skupiając się na problemach dzieci i młodzieży. Po przejściu na emeryturę zaciekle broniła hitlerowskich Niemiec oraz uprawianego w nich wychowania dziewcząt, które koordynowała w strukturach nazistowskiej organizacji o nazwie Bund Deutscher Mädel. Jak wyglądała historia Juty Rydygier i kierowanego przez nią Związku Niemieckich Dziewcząt? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Stasik. W jednym z ostatnich wywiadów przed śmiercią Juta Rydygier wypowiedziała następujące słowa. Każde pokolenie musi znaleźć własną drogę. Narodowy socjalizm nie jest czymś, co można powtórzyć. Można jedynie przejąć pewne wartości, takie jak koleżeństwo, gotowość do poświęceń, przyzwoitość czy honor i wierność. Choć od zakończenia wojny minęło wtedy 55 lat, dawna referentka Rzeszy pozostawała wierna swoim nazistowskim ideałom. Juta Rydygier urodziła się 14 czerwca 1910 roku w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf. Już 2 lata później, ze względu na pracę ojca, rodzina przeniosła się do Düsseldorfu. Po klęsce Rzeszy dotknął ich kryzys gospodarczy, który doprowadził do częściowej pauperyzacji, a także radykalizacji poglądów. To właśnie tam Juta była świadkiem wydarzeń znanych jako Ruhrkampf, czyli oporu przeciwko francuskiej okupacji Zagłębia Rury. Juta była bardzo inteligentną dziewczyną, a trudna sytuacja rodziny nie przeszkodziła jej w otrzymaniu starannego wychowania i wykształcenia. W 1929 roku Rydygier zdała maturę i wyjechała do Würzburga, gdzie studiowała psychologię, psychiatrię oraz gospodarkę narodową. Już wtedy zafascynowała się ruchem nazistowskim, a w 1931 roku wstąpiła do Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, czyli niemieckiego Związku Studentów. Jej życie nabrało rozpędu. Juta przeniosła się do Kolonii, lecz wkrótce wróciła do Würzburga, gdzie założyła wspólnotę pracy studentek narodowo-socjalistycznych. Już w 1932 roku uzyskała tytuł doktora i rozpoczęła pracę jako asystentka w Nadreńskim Regionalnym Instytucie Zawodowym. W tym również czasie, początkowo jako Scharführerin, dołączyła do Bund Deutscher Mädel, czyli Związku Niemieckich Dziewcząt, którym błyskawicznie zaczęła piąć się po kolejnych szczeblach kariery. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Bund Deutscher Mädel była żeńską organizacją młodzieżową działającą od 1930 roku. Warto jednak zauważyć, że pierwsze nazistowskie organizacje dedykowane dla dziewcząt pojawiły się już w 1923 roku, czyli u zarania ruchu. Wraz z sukcesami NSDAP nastąpiła konsolidacja ugrupowań i powołanie Związku Niemieckich Dziewcząt, który w 1931 roku podporządkowano Hitlerjugend i stojącemu na jego czele Arturowi Axmanowi. Wraz z objęciem władzy przez Adolfa Hitlera związek stał się jedyną legalną organizacją dla dziewcząt. Członkostwo było obowiązkowe dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 roku życia, choć ostatecznie widełki te zostały poszerzone. Struktura związku była silnie schierarchizowana, podporządkowana ideologii i ściśle kontrolowana przez aparat państwowy. Głównym celem związku było wychowywanie dziewcząt w zgodzie z nazistowskim ideałem kobiety, zdrowej fizycznie, lojalnej wobec państwa i przygotowanej do roli matki przyszłych aryjskich pokoleń. Dewizą związku były słowa sei wahr, sei klar, sei deutsch, czyli bądź prawdziwa, bądź szczera, bądź Niemką. Przynależność do związku była bardzo atrakcyjna, a niektóre dziewczęta wstępowały w jego szeregi pomimo woli rodziców. Program obejmował zajęcia sportowe, marsze, pracę społeczną, a także intensywną indoktrynację ideologiczną. Duży nacisk kładziono na dyscyplinę, kolektywizm oraz bezwarunkowe podporządkowanie się wspólnocie narodowej, czyli Volksgemeinschaft. Dla części dziewcząt członkostwo w związku było doświadczeniem ambiwalentnym. Z jednej strony oferował coś nowego, wyjazdy, obozy, poczucie wspólnoty i względną niezależność od rodziny. Z drugiej strony ta wolność była przecież ściśle kontrolowana. Paradoksalnie więc organizacja, która dawała dziewczętom pewne poczucie samodzielności, jednocześnie mocno je ograniczała i kontrolowała niemal każdy element życia codziennego.
Początkowo na czele Bund Deutscher Mädel stała Lidia Goczewski, jednak w 1933 roku zrezygnowała ze swojej funkcji. Jej miejsce zajęła Trude Moir, która 4 lata później wyszła za mąż i ustąpiła z dalszego kierowania związkiem. Tymczasem Jutta Rydygier ze zwykłej członkini awansowała najpierw do szefowej Wydziału Szkoleń na szczeblu chorągwi, a następnie do stanowiska Obergauführerin, czyli przywódczyni okręgu. Jej pozycja stawała się tak silna, że Rydygier mogła zrezygnować z pracy w instytucie. W kwietniu 1937 roku została przeniesiona do Berlina, gdzie najpierw objęła funkcję pełnomocniczki Trude Moir, a ostatecznie przejęła po niej kierownictwo nad umysłami i ciałami młodych Niemek, co oficjalnie ogłoszono 27 listopada 1938 roku. Warto w tym miejscu zauważyć, że Rydygier wyróżniała się na tle pozostałych działaczek, a nawet działaczy, przez co wymykała się sztywnym nakazom propagandy. Sam Hitler głosił przecież, że dla państwa bardziej wartościowa jest matka kilku dzieci niż absolwentka uniwersytetu, a Rydygier dysponowała przecież tytułem doktora i nigdy nie założyła rodziny. Wszystko wskazuje jednak, że naziści potrzebowali do działań osoby elastycznej, bystrej i inteligentnej. Zwykły pragmatyzm i uległość wobec władzy najpewniej nie wystarczyłyby do realizacji zadania, które otrzymała Jutta. Za nominacją Rydygier stali również bardzo wpływowi funkcjonariusze, na czele z Gauleiterem Düsseldorfu Friedrichem Florianem oraz Gauleiterem Essen Józefem Terbofenem, który był bliskim znajomym Józefa Goebbelsa. W momencie objęcia przez Rydygier funkcji szefowej związku, Bund Deutscher Mädel przeżywało okres dynamicznego rozwoju. O ile w 1932 roku w jego szeregach znajdowało się niespełna 20 000 dziewcząt, to w 1939 roku liczba ta wzrosła do około 1,5 miliona członkiń. Dla nazistowskich władz był to powód do dumy, ale jednocześnie wymuszał konieczność wprowadzenia zmian i restrukturyzacji organizacji. Sam związek za szefostwa Rydygier podzielono ostatecznie na 3 segmenty. Jungmädelbund, czyli przeznaczony dla dziewcząt w wieku od 10 do 13 lat, właściwy związek dla dziewcząt od 14 do 17 lat oraz skoordynowana przez Klementine zu Kastel sekcja Wiara i Piękno, do której kierowano członkinie w wieku od 17 do 21 lat. W przypadku 2 młodszych grup skupiano się na kształtowaniu światopoglądu, nauce języka niemieckiego oraz pracach gospodarczych. Najstarsze dziewczęta angażowano natomiast tzw. Arbeitsgemeinschaften, czyli wspólnoty pracy, w ramach których uczestniczyły w licznych kursach przygotowujących je do prowadzenia domu oraz opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Istotnym uzupełnieniem programu była również znajomość oczywiście starannie wyselekcjonowanej literatury, historii i sztuki. Ważny element działalności wszystkich grup stanowiły także ćwiczenia gimnastyczne oraz uprawianie nierzadko bardzo prestiżowych dyscyplin sportowych, takich jak jeździectwo czy szermierka. Dziewczęta, które ukończyły szkołę, mogły odbyć praktykę w charakterze pomocy domowej, określanej mianem Pflichtjahr lub Landjahr, czyli jako pomoc w gospodarstwie rolnym. W 1938 roku praktyka stała się obowiązkowa dla wszystkich panien poniżej 25 roku życia. Kolejne miesiące przyniosły dalsze obowiązki, aż po obligatoryjną pracę w wojennej służbie pomocniczej i zaangażowanie w niemiecki przemysł zbrojeniowy. Starszym dziewczętom, które wyróżniały się intelektem i zaangażowaniem, powierzano później funkcje kierownicze. Już w 1935 roku zapotrzebowanie na kadrę przywódczą szacowano na 35 000 osób. W kolejnych latach, aż do wybuchu wojny, niedobór tej kadry stawał się coraz bardziej odczuwalny. To również za szefostwa Rydygier postawiono nacisk na większą współpracę z zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi. Pierwsze kontakty pojawiły się już za sprawą Olimpiady z 1936 roku. W kolejnych latach niemieckie dziewczęta odwiedzały swoje ideologiczne koleżanki w Hiszpanii czy we Włoszech, choć nie brakowało również kontaktów z Wielką Brytanią czy Polską. Mogłoby się zatem wydawać, że Rydygier odgrywała zarazem ważną polityczną rolę, skoro w zakres jej obowiązków wchodziły kontakty z innymi państwami. W rzeczywistości jednak trudno określić ją mianem decydentki, podobnie jak wszystkie inne działaczki na czele z przywódczynią kobiet Rzeszy Gertrud Scholz-Kling, z którą nawiasem mówiąc Rydygier pozostawała w dość chłodnych stosunkach. W rzeczywistości Jutta stała w dalszym szeregu. Jej kontakty ograniczały się do znajomości z politykami o władzy regionalnej, a z samym Hitlerem spotkała się ona dokładnie raz przy okazji uroczystej kolacji. Zapamiętała jednak, że Führer był bardzo szarmancki i uroczo nieśmiały względem kobiet.
Obraz kierowanego przez Rüdiger związku byłby niepełny bez uwzględnienia relacji dziewcząt z rówieśnikami z Hitlerjugend. Temat ten często bywał upraszczany i sensacyjnie interpretowany. Relacje między młodymi ludźmi miały zazwyczaj naturalny charakter i nierzadko prowadziły do trwałych związków, a nawet małżeństw. Równolegle warto pamiętać, że kobiety zachęcano do macierzyństwa w ramach programu Lebensborn, który znów często przedstawiano w sposób przesadzony, jako hodowlę Aryjczyków. Podobnie nieuzasadnione są skrajne opinie ukazujące Bund Deutscher Mädel jako środowisko rozwiązłości. Nawet jeśli dochodziło do jakichś incydentów, to nie miały one charakteru masowego. Tego typu ujęcia upraszczają rzeczywistość i pomijają fakt, że sytuacja dziewcząt była znacznie bardziej złożona, a ich decyzje podejmowane były w określonych realiach społecznych i ideologicznych. Wybuch II wojny światowej dość mocno rozszerzył zakres obowiązków członkiń związku. Co prawda do przełomu 1942 i 1943 roku kontynuowano przedwojenny program wychowawczy, jednakże równolegle organizowano nowe kursy, takie jak Kinderland Versicherung związany z życiem i pracą na wsi oraz Osteinsatz, która zakładała pracę na zajętych przez Niemców wschodnich terenach, m.in. w Wielkopolsce, Śląsku i Pomorzu. Wciąż pielęgnowano kontakty z zagranicznymi organizacjami, a członkinie związku odwiedziły Rumunię, Słowację oraz Norwegię. Dla wielu z nich wojna oznaczała awans. Na terenie generalnego gubernatorstwa mogły one bardzo wcześnie rozpocząć kariery w okupacyjnej administracji. Niektóre zostały oddelegowane do pracy w służbie łączności, a tysiące innych na służbę w niemieckich obozach jako nadzorczynie. Powierzone obowiązki oznaczały bezpośrednie zetknięcie się z nazistowską polityką terroru względem okupowanej ludności, co z jednej strony mogło ostudzić ich zapał, jednakże najczęściej przyczyniało się do ich demoralizacji i większego oddania państwu. Na terenie właściwej Rzeszy młode dziewczęta zatrudniano na poczcie, w sklepach, a nawet jako konduktorki. Niektóre z nich pracowały w szpitalach polowych, a część służyła w obronie przeciwlotniczej. Był również pomysł, aby stworzyć z dziewcząt batalion kobiecy, jednakże nie zyskał on aprobaty Rüdiger. Odmówiłam, podkreślała w 2000 roku. Uważałam, że kobiety nie nadają się do walki z bronią w ręku, mogły pomagać jako sanitariuszki, ale nie powinny być zobowiązane do służby bojowej. Dopiero pod sam koniec pozwoliłam na szkolenie w strzelaniu z pistoletu dla samoobrony. Ostatnie miesiące wojny odznaczały się zresztą sporym chaosem, co oczywiście przełożyło się na kondycję organizacji oraz jej członkiń, a zarazem już po zakończeniu konfliktu pozwoliło rozmyć się w ogólnie panującej anarchii. Zgodnie z poleceniem przywódcy Hitlerjugend 13 kwietnia 1945 roku Jutta Rüdiger opuściła Berlin i przez Drezno oraz Pragę dotarła do Monachium, skąd wyruszyła dalej do uzdrowiska Bad Tölz. W kolejnych dniach w ręce aliantów lub Sowietów dostawali się pozostali przy życiu dygnitarze, a Jutta ukrywała się w Alpach Austriackich, skąd postanowiła przedostać się do Niemiec, gdzie 13 lipca 1945 roku za sprawą agenturalnej działalności dawnego oficera SS Siegfrieda Kulasa została zatrzymana przez Amerykanów. Alianci próbowali bezskutecznie wydobyć jakieś informacje od Jutty, którą umieszczono najpierw w Augsburgu, następnie w Mannheim, a od jesieni 1945 roku w Ludwigsburgu. Na samym końcu przewieziono ją do obozu w Paderborn, który opuściła w listopadzie 1947 roku. Po wyjściu na wolność Rüdiger żyła dzięki wsparciu dawnych członków Hitlerjugend. Bardzo szybko podjęła się jednak pracy najpierw jako doradca zawodowy, a później jako psycholog dziecięcy i dość szybko zaczęła żyć na odpowiednim poziomie, przechodząc na emeryturę w 1970 roku. Swój wolny czas poświęcała na pielęgnowanie kontaktów z dawnymi działaczami nazistowskimi oraz otwarte bronienie dobrego imienia kierowanej przez siebie organizacji. Jutta Rüdiger była również bardzo płodna pod względem literackim. W 1984 roku wydała poświęconą historii Związku Niemieckich Dziewcząt książkę. 3 lata później wydała broszurę na temat ostatnich miesięcy jego funkcjonowania, a w 1999 roku światło dzienne ujrzały jej pamiętniki pod tytułem Ein Leben für die Jugend, Mädelführerin im Dritten Reich. Żadna z tych pozycji nie zyskała jednak szerokiego rozgłosu, a ich nakład pozostawał niewielki. Jutta Rüdiger zmarła 13 marca 2001 roku w Bad Reichenhall. Do końca życia nie odcięła się jednoznacznie od swojej działalności w czasach nazistowskich, co czyni ją idealnym przykładem postawy skądinąd dość typowej
dla części dawnej kadry wychowawczej III Rzeszy. Nie tyle otwartej apologii, co konsekwentnego relatywizowania własnej roli i odpowiedzialności. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.